ostatnim odcinku. Cześć, to co, zaczynamy remont? Zaczynamy, zapraszam. Czy Mario pomoże Michałowi w remoncie? Jaka jest jego decyzja, o tym dowiecie się za chwilę. Michał ma bardzo wiele pomysłów na aranżację mieszkania. Czy pomysł rezygnacji z pomocy architekta jest właściwy? Myślę, że sobie poradzę bez architekta. Mieszkanie naszego bohatera ma 52 metry kwadratowe. W pierwszym odcinku omówiliśmy, jakich zmian chce dokonać Michał. W tym odcinku pokażemy Wam, jak przebiegały prace remontowe. Zostańcie z nami. To mieszkanie w 2 miesiące będzie nie do poznania. W programie Remont na każdą kieszeń mieszkanie z rynku wtórnego uzyska nowe ja. Czeka nas ciężka praca, pot i wielka satysfakcja. Przemienimy przestarzałe wnętrza w funkcjonalne i stylowe. Stare mieszkanie, nowy początek. To wszystko w programie Remont na każdą kieszeń. Michał jest już na górze. Jeszcze nie wie o tym, że mam dla niego niespodziankę. Ale o co chodzi dokładnie, o tym dowiecie się za chwilę. Siadaj. Zapewne zastanawiasz się, co tutaj robimy, dlatego nie będę dłużej trzymał Cię w niepewności. W pierwszym odcinku powiedziałeś, że nie chcesz skorzystać z usług architekta. Dlatego mam dla Ciebie niespodziankę i uznałem, że będzie Ci potrzebne wsparcie. I mam dla Ciebie nie jednego, a 2 architektki, które pomogą Ci przenieść wszystkie Twoje pomysły na projekty. To jest pierwszy układ funkcjonalny, w którym salon został połączony z kuchnią, a sypialnia została przeniesiona do większego pokoju z lodżią. Wolałbym pozostać przy tym układzie, jaki W jest. takim razie zobaczmy projekt. Ten projekt rzeczywiście bardziej odpowiada moim potrzebom, o czym rozmawialiśmy podczas naszego pierwszego spotkania. Zaraz od wejścia szafa, następnie drzwi do sypialni, sypialnia z dużą szafą, więc tutaj zostało to wszystko uwzględnione. Na wprost łazienka. Tam, gdzie jest w projekcie wanna, raczej preferowałbym prysznic. W salonie wolę zamienić miejscami stół z sofą, czyli zaraz po wejściu do salonu po lewej stronie stół z krzesłami, a dopiero w dalszej części narożnik. Dobrze, w takim razie chyba mamy już wszystkie informacje. Czas na Twoją decyzję. Który układ funkcjonalny wybierasz? Numer 2, drugi, który został zaprezentowany, bardziej odpowiada moim potrzebom. Wiemy, który układ funkcjonalny wybrał Michał. Wracaj zatem do pracy, a Was zapraszam do śledzenia kolejnych etapów remontu. Michał wybrał drugi projekt układu funkcjonalnego. Na jego podstawie nasze architektki przygotowały wizualizację wszystkich pomieszczeń. Efekty prac pokażemy Wam w odcinku finałowym. W międzyczasie możemy zabrać się do zakupów. Pierwszym wyzwaniem Michała będzie zerwanie wszystkich tapet w mieszkaniu. Namaczamy materiał wałkiem i zostawiamy na 5 do 10 minut. Podczas zrywania tapety z sufitu uważajcie na odpadający tynk. Pamiętajcie o założeniu okularów ochronnych. Kiedyś zwyczajem było podkładanie gazet pod tapetę. Ciekawe, z którego roku te gazety. – 26 stycznia 98. I żyje nowy rok. To tylko część tapet, które zostały zerwane przez Michała, a tak prezentuje się pokój po zakończonej pracy. Przed rozpoczęciem prac w łazience Michał usunął oraz wyniósł wszystkie niepotrzebne sprzęty, szafki oraz zdemontował listwy. Płytki usunął przy użyciu wiertarki udarowej.
W mieszkaniu naszego bohatera są bardzo nierówne ściany, dlatego Michał miał do usunięcia wiele warstw płyty gipsowo-kartonowej, na którą zostały przyklejone płytki. Pozostało jeszcze tylko usunięcie kleju po płytkach i łazienka jest gotowa do dalszych prac. Pracę w kuchni Michał rozpoczął od wyniesienia zbędnych mebli i sprzętu. Nasz bohater pozostawił w pomieszczeniu kuchenkę gazową w oczekiwaniu na jej demontaż przez specjalistów. Podobnie jak w łazience, zabraliśmy się za usunięcie ze ścian wszystkich płytek, aby wyrównać ściany pod montaż zabudowy kuchennej. Jeśli remontujecie więcej niż jedno pomieszczenie, to 1 metr sześcienny takiego kontenera to zdecydowanie za mało. Po wcześniejszej konsultacji z elektrykiem i wyrysowaniu projektu instalacji, ściany są gotowe do bruzdowania pod instalację elektryczną. Więc przechodzimy do pracy. Tynk z wyciętych szczelin usuwamy przy użyciu przecinaka i młotka lub młotowiertarki z udarem wyposażonej w przecinak. Nasz bohater zdecydował się na sufit podwieszany. Dlatego zostały rozprowadzone profile, a na nich zamontowano płyty gipsowo-kartonowe. Dzięki temu sufit będzie równy. Gładź została już położona. Teraz trwa szlifowanie, aby sufit był idealnie gładki. Kolejnym etapem przed malowaniem będzie gruntowanie. Michał zdecydował się również na oświetlenie LED. Zabieram się za rozebranie pawlacza, szafy i drzwi przesuwnych. Demontaż pawlacza nie jest wcale taką łatwą sprawą. W tym zadaniu na pewno pomocny będzie łom. Dzięki pozbyciu się pawlacza, korytarz zrobił się bardziej przestronny. Właśnie opuściła nas ekipa z gazowni, która usunęła gazomierz, dzięki czemu mogliśmy pozbyć się wszystkich rur, które odchodziły od gazomierza aż do kuchni. Zależało mi na zdjęciu tych rur, ponieważ były one nieestetyczne, a zabudowa ich byłaby dodatkowym kosztem. Usunięcie starych grzejników to nie lada gratka. Dlatego Michał skorzystał z pomocy specjalistów, którzy nie tylko usunęli stare żeliwne grzejniki, łącznie ważące prawie 300 kg, ale także założyli nowe. Kładzenie gładzi to praca dla specjalisty. Przed malowaniem ścian pamiętajmy, aby je wcześniej dobrze osuszyć. Na korytarzu i kuchni zostanie położona żywica. W tym celu musimy usunąć niepotrzebne elementy z podłogi i wyrównać jej powierzchnię. W trakcie wykonywania remontu nasz bohater został oszukany przez wykonawcę. Więcej o oszustwach w trakcie remontu już wkrótce na naszym kanale. Michał zdecydował się na cyklinowanie drewnianego parkietu w salonie i sypialni.
Po zeszlifowaniu parkietu przechodzimy do wypełnienia szczelin. Na ostatnim etapie lakierujemy podłogę. Nasz bohater zdecydował, że samodzielnie pomaluje ściany. Pamiętajcie o wcześniejszym zabezpieczeniu powierzchni oraz zagruntowaniu ścian. Michał zrezygnował z położenia fototapet, w zamian zdecydował się na tynk dekoracyjny. Mario przygotował dla niego kolejną niespodziankę, efekt jest zaskakujący. Dobra, super. No to dzięki, cześć, pa. Michał będzie za 4 godziny, więc Dobra, mamy trochę czasu, wystarczy. wystarczy. Jak nie pomożesz, to będzie śmigiem. Dobra, Szybko. to Okej. idziemy szybko robić. Konspiracja. To wszystko przyjechało do nas spod Paryża, z Bois de Rouen. Tam powstało mnóstwo twoich obrazów, Tak, zrozumiałem. prosiłeś o takie ziemiste kolory, o coś związanego z przyrodą, jednocześnie surowe, więc staram się zostać w takim klimacie właśnie brązów. Musisz to właśnie pokazać w obrazach emocje. To może być zachód słońca, to może być ziemia, Różne widzów, widok z interpretacja, Marsa. tak, W ogóle nie patrząc na obraz, bardzo. od razu mam 1000 myśli. Dla mnie zawsze jest zaskoczeniem, kto jak patrzy na obraz, jak go odbiera, to jest zawsze przyjemność ogromną. Położymy krosno na płótno i zacznę je montować Dobra. na ramę. Naciągniemy płótno. Normalnie są narzędzia, ale to jest szybko po zszywce. Mario, już naciągnęliśmy obraz na krosno i jest to krosno ruchome, które ma takie kołeczki, w związku z tym jeśli przy jakichś drobnych zmianach wilgotności drewno będzie pracowało, obraz płótno będzie pracowało razem z ramą i jakiekolwiek zniszczenia będą zminimalizowane. Taki trend, taka moda, żeby właśnie ramować w takich skrzyniach, to się nazywa skrzynia amerykańska, rama amerykańska, gdzie mamy po prostu proste listwy drewniane i one mają między obrazem a ramą taką małą przerwę, Przestrzeń. No, przestrzeń, która daje obrazowi dodatkowy oddech i ładnie odcina też od ściany obraz. Końcowy. Raz, dwa, trzy. Podnosimy. A nie. Jeśli chcecie zobaczyć efekt końcowy, koniecznie oglądajcie ostatni odcinek programu Remont na każdą kieszeń. Co czeka nas w kolejnym odcinku? Zobaczcie sami. Remont zakończony. Zakończony, zapraszam. Łazienka robi wrażenie. Architektki tutaj pomogły zrealizować ten mój pomysł. Tam również znajduje się dzieło tego tutaj artysty. Tak postanowiłem, żeby coś od siebie dodać do tego mieszkania.